Cześć wszystkim, z tej strony Paweł. Parę tygodni temu postanowiłem, iż chciałbym nauczyć się języka włoskiego w tydzień. Więc teraz się zapytacie, jak to w tydzień języka obcego? Czy to w ogóle jest możliwe? No więc tak, tutaj takie małe sprostowanie. Język włoski nie będzie moim pierwszym językiem obcym, którego się uczę. Co więcej, ostatnim językiem, którego się uczyłem, był język hiszpański. I ze względu na to, iż jest bardzo wiele podobieństw pomiędzy językiem hiszpańskim a językiem włoskim, najprawdopodobniej moja nauka tego języka będzie w dużym stopniu ułatwiona. Ale jak to wyjdzie naprawdę, to zobaczymy. Dzisiaj jest 23 lutego i jest to mój pierwszy dzień nauki włoskiego. Tak naprawdę to jeszcze nie wiem nic na temat tego języka. Mój cel na dziś to jest nauka alfabetu oraz podstawowe odmiany czasowników i być może czas teraźniejszy. Także zaczynamy. Więc po jakichś 30 minutach studiowania alfabetu włoskiego okazuje się, że generalnie on jest podobny do języka hiszpańskiego i na przykład litera H nie jest w ogóle wymawiana. Kolejną taką ciekawostką jest to, że litery J, K, W, X i Y w ogóle nie istnieją w alfabecie włoskim, jednak możemy je spotkać w słowach zapożyczonych głównie z języka angielskiego. Więc to byłoby chyba tyle. Dzisiaj jest 24 lutego i jest to kolejny dzień mojej nauki języka włoskiego. Mam wydrukowane 1000 słów, które wcześniej używałem do nauki języka hiszpańskiego. 1000 słów w języku hiszpańskim przetłumaczone na język angielski. Także wersję włoską tych słówek będę również dopisywał zielonym długopisem na tej samej liście. Dzisiaj jest 25 lutego 2020 roku i jest to mój trzeci dzień nauki włoskiego. Jak na razie idzie dużo gorzej niż się tego spodziewałem, wręcz zacząłem w pewnym sensie nabierać wątpliwości, czy w ogóle będę w stanie w jakiś sposób się pokomunikować w tym języku po tygodniu. Taką najbardziej podchwytliwą rzeczą moim zdaniem, co wręcz uniemożliwia komunikowanie się, bo o ile jeszcze błędy gramatyczne, powiedzmy, w jakimś stopniu nie będą stały nam na drodze ku komunikacji w danym języku, tak już wymowa, moim zdaniem wymowa jest dużo ważniejsza od samej gramatyki. Poza tym też muszę przyznać, że po prostu czasowo nie daję rady, że raz, że praca pełnoetatowa, dwa studia magisterskie, więc te zajęcia to wszystko się tak miesza, że ciężko jest znaleźć jakby czas na to wszystko. Tutaj zapomniałem też się dograć, w niedzielę próbowałem odwiedzić jedną szkołę języka włoskiego, jednakże nie udało mi się zastać tam nikogo, bo już było za późno. Skontaktowałem się z jednym z nauczycieli telefonicznie. Po przedstawieniu moich planów stwierdził, że są zupełnie nierealne i nie da się nauczyć tego języka w takim jakby stopniu komunikatywnym w ciągu tygodnia. Aczkolwiek zobaczymy, dalej się nie poddaję, próbuję dalej się uczyć i zobaczymy. To jest tylko i wyłącznie eksperyment. I tyle. Ciao. Come va? Bene. E tu? Sto bene. Facendo. Che fai? Che fa? Che fai? Bene? No, no, che fai means what I do. Ah. Che fai? Parlar a ti? Parlare a ti. Ti parlo. Ti parlo. Ti parlo? No, non parlo italiano. Dzisiaj jest 27 lutego 2020 roku, więc już praktycznie koniec mojego eksperymentu, w zasadzie to nauki włoskiego, bo zostało mi już tylko 2
być może 3 dni, w zależności czy będę miał moją rozmowę w sobotę czy w niedzielę. Więc dopiero dzisiaj udało mi się w końcu skończyć tą listę 1000 najpopularniejszych słów. Jednak jak się okazuje, no nawet nauczenie się na pamięć, zapamiętanie tych 1000 słów nawet nie jest tak łatwym wyzwaniem i nie sądzę, żeby było to możliwe tylko i wyłącznie w tydzień, no chyba, żebym się poświęcił w 100% tylko i wyłącznie nauce włoskiego. Za mną możecie zobaczyć listę tych słów. Więc tą listę postanowiłem podzielić na różnego rodzaju kategorie. Na przykład tutaj możecie zobaczyć rzeczowniki związane z częściami ciała, rzeczowniki związane z ludźmi. Więc podczas nauki jakiegokolwiek języka obcego najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jakby stworzenie otoczenia, w którym moglibyśmy cały czas operować z danym językiem. Więc zastanówcie się przez chwilę, czy nawet jeśli mówicie po polsku, czy cały czas zastanawiacie się, w jaki sposób działa polska gramatyka, albo nawet taki przykład, używając waszego telefonu komórkowego, telefonu, smartfona, czy używając takiego telefonu zastanawiacie się nad tym, jak działają wszystkie aplikacje, jeśli wiecie w jaki sposób to działa, to jest spoko, okej, to na pewno zawsze może być jakaś pomocna wiedza, jednak nie jest nam to potrzebne do funkcjonowania i bardzo podobnie ma się sprawa z językiem. Ja tutaj nie chcę powiedzieć, że gramatyka jest zupełnie zbędna, zła i tak dalej, ale w większości przypadków uczymy się języka obcego głównie po to, żeby w tym języku móc się komunikować oraz rozumieć innych ludzi oraz materiały w danym języku. I tak naprawdę to język jest tylko i wyłącznie narzędziem do zdobywania nowej wiedzy oraz do otwierania nowych horyzontów. Więc po co mielibyśmy to jeszcze bardziej komplikować? Więc kolejną rzeczą, która może Wam pomóc w nauce danego języka, a w zasadzie to w stworzeniu takiego sztucznego otoczenia związanego z tym językiem, może być na przykład zmiana języka w Waszym telefonie, gdyż używacie tego niemal w każdej chwili, więc od samego rana do wieczora, więc tutaj wchodzimy. Szukam Italiano, Italia i zmieniamy język. Dzisiaj jest 29 lutego 2020 roku, czyli już ostatni dzień lutego oraz również ostatni dzień mojej nauki języka włoskiego. W ciągu 2 albo 3 godzin spotkam się z nauczycielką lub nauczycielem języka włoskiego i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc dzisiaj jest 1 marca 2020 roku. Wczoraj okazało się, że żaden z nauczycieli nie zgodził się na wywiad, tym bardziej, że chciałem to nagrywać. Staram się znaleźć jakieś inne rozwiązanie i mam nadzieję, że uda mi się skończyć to nagranie. Jak już Wam mówiłem, nie udało mi się wczoraj przekonać żadnych z nauczycieli języka włoskiego do rozmowy, ale tak się składa, że my teraz znajdujemy się na festiwalu kawy w Stambule i się okazało, że znaleźliśmy tu jedną firmę, włoską firmę, która sprzedaje tutaj kawę w Turcji. W zasadzie to importera po części, można tak powiedzieć. I właśnie z nim chciałbym porozmawiać po włosku, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Grazie mille. Grazie mille. Come ti chiamo? Tutto chiami? bene. Mi chiamo Paweł. E tu? Mi chiamo Paweł. E tu? Paweł. Paweł. Paolo. Paweł. 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 Ok, va bene. E tu? Mi chiamo Marcello. Marcello. Marcello, Oh, dov'è? Davvero, se vuoi dire davvero. Ah. Sì, è vero. Che Marcello, quando sono in Italia dico che sono Marcello, ma qui sono Malik. buono. Malik. Yeah, sì.
Capito. Sì, hai capito. Allora tu dimmi, tu impara l'italiano Mhm. in Turchia, in Istanbul? Vuoi Sì, sì, imparare? sì, 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 sì. Senza un maestro, senza un libro, E come senza libro? senza libro, solo uso di materiali di internet, da solo, Da solo? da solo imparare Ah, va bene, va bene. italiano. Allora sei venuto qui a girare Mhm. per provare il caffè? Buongiorno. Sì, buongiorno. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Lavoro, La... business. Lavora. Ho capito adesso, Sì. adesso ho capito. Io voglio, Vuoi? Sì. voglio come un maestro alla da università Sì. a Istanbul, Che cosa? in Tuzla. Sì, va bene, ma tu studi? No, non No, studi, eh, non studi. Volo. Vuoi Voi. lavorare? Lavoro. Tu lavori? Lavoro. Lavori all'università in All'università. Tuzla? Va bene. Sì, sì. Ma che cosa fai in università? Studi, Un maestro. Ah, un maestro di inglese. Ah, inglese? Ah, Maestro dimmi. di inglese, Tu? sì. Sì, professori inglese. Professore in turco e öğretim görevlisi. Sì, va bene. In turco. Tu sei un öğretim görevlisi in turco, maestro, un professore di inglese. Allora, sì, va bene. Allora tu devi parlare bene l'inglese. Sì. Sì. Perché Dove hai studiato l'inglese? ho studio inglese all'università in Polonia, In Polonia. e in Turchia Ah, e ho una certificato di maestro. A proposito, io inizio a imparare Italiano. imparare italiano prima una settimana. Prima una settimana. Sì. E oggi è mio Settesimo giorno. Settesimo giorno che tu Imparare imparare. italiano. Va bene. Che pensi? Penso che hai un coraggio di parlare l'italiano, tra poco tempo parlerai meglio. Grazie.